No popatrz, a teraz patrz, sprawdziłem, patrzę, tutaj się świeci światło elegancko, jest w porządku, super wszystko, świeci się, a tam mi wyłączyli w kontrolce. Nieładnie, no nieładnie. No to jeszcze raz dzień dobry wieczór panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy sobie o tym, co tam w świecie Hollywoodu, tak, co tam w świecie Sonika, w świecie Fallouta, Rebel Moon, część szósta i tak dalej, i tak dalej. Nowy film Stevena Spielberga, kilka rzeczywiście ciekawych rzeczy. Krótko mówiąc, co tam w świecie Hollywoodu. Teraz już jest w porządku, widzę, że jest git. Witam bardzo serdecznie Jurek Piechota, jest Blasek, jest Nikoso. Czyżby to była koszulka Barcelony? Domyślam się, że dzisiaj będziesz oglądać Barcelonę z Realem, także w porządku. Jest Dariusz, jest Kebab Killa, czyli jest super fajnie. Słuchajcie, tematu nam dzisiaj nie zabraknie, jak już mówiłem wcześniej, bo oczywiście oprócz stałych pozycji typu Amazon poleca, typu moje nowe filmy, czy chociażby shorty, a także nowy cykl, czyli krótko mówiąc złowione w sieci. Dzisiaj mam dla Was śpiewającego Krzysztofa Ibisza. Pomówimy sobie dzisiaj o tym, że Keanu Reeves pojawi się w filmie Sonic 3. Polacy pewnie nie będą go widzieli, ale zobaczymy. Fallout. Ten serial dostanie drugi sezon, już jest w tym momencie potwierdzone, ale Zack Snyder szaleje, bo kilka dni temu, w piątek, tak? W piątek pojawiła się nowa część filmu Rebel Moon, a już nam powiedzieli, że nie, spokojnie, to jest dopiero druga część, a będzie przynajmniej 6. Wybraliśmy, właściwie James Gunn wybrał papę i mamę Kentów w nowym filmie oczywiście o Supermanie. Ruszyły zdjęcie do 4. sezonu Wiedźmina i wiemy, kiedy się skończy cały serial. S. Craig Ziegler, czyli facet, który jest odpowiedzialny między innymi za taki film jak Bone Tomahawk, ma 2 projekty w produkcji, także bardzo zawodowo. Możliwe, zobaczymy jak to będzie, że Pamela Anderson wystąpi w nowej wersji filmu Nieubrana broń. Zobaczymy kogo zagra. Quentin Tarantino porzuca krytyka filmowego, nie będzie to jego ostatni film. No i kilka rzeczy z cyklu A po jaką cholerę, czyli Park Chan-wook przygotuje serialową wersję Hellboya. Priscilla Królowa Pustyni dostanie kontynuację. No zobaczymy. Spielberg wraca do UFO. Hugh Jackman pojawi się w jednym filmie z Willem Ferrellem. Jak najbardziej. Martin Scorsese już pracuje nad tym, co się będzie działo. Teraz oczywiście będzie to film o Franku Sinatrze, a także dowiemy się, co się zapadł wyrok w sprawie śmierci operatorki na planie filmu Rust. Także rzeczywiście będzie dużo. Pojawi się za dużo powiedziane, bo go nie zobaczymy. No zgadza się, a Polacy nawet go nie usłyszą, także no, ale to o tym będzie. Cześć Sasik, witam Cię bardzo serdecznie, Lance. Także możemy już zaczynać, Panie i Panowie. Zacznę od moich nowych filmów, jak widzicie przybyło. Dzisiaj pojechałem, to się tutaj nazywa ładnie Carbut Sale, ale to jest nic innego jak powiedzmy bazar, tak? Taka wyprzedaż, gdzie każdy przywozi, że tak powiem, rzeczy, które ma do opchnięcia i je tam wywala. Nagrałem w końcu o tym, żeśmy gadali z Lanslem wiele razy właśnie na Discordzie naszym, żeby to rzeczywiście urzeczywistnić. No niestety pogoda nie dopisywała albo coś, albo tamto. Dzisiaj nagrałem swojego pierwszego vloga, Lincoln będzie go, panie i panowie, montował. Jest to, mam nadzieję, pierwszy z cyklu wielu vlogów i będzie to rzeczywiście początek również. Chcę przed filmową Irlandią zrobić takie 2, może 3 materiały, żeby się powiedzmy troszeczkę z tym oswoić. W końcu rzeczywiście mój gimbal był w użyciu, jak najbardziej działał, także bardzo mi się to podobało. A przy okazji muszę sprawdzić, jak te działają wszystkie rzeczy, no bo wiecie, tego mikrofonu już dawno nie używam na co dzień, muszę sprawdzić, czy jest grany. W każdym razie materiał za czas jakiś się pojawi. Słuchajcie, panie i panowie, jeden kubek z herbatą, dzisiaj herbaty od zatrzęsienia, bo jak mówię, cieplutko w Irlandii, w ogóle dzień, słońce, 19 stopni, ludzie, 19 stopni, to tak dawno nie było, ja w ogóle wczoraj przesiedziałem cały dzień w ogródku, pracując sobie przy tym wszystkim, no i chyba rzeczywiście troszeczkę słoneczko przypiekło, ale słuchajcie, 30 filmów. Kupiłem dzisiaj 30 filmów. Zapłaciłem za nie 32,50 €. Czyli całkiem przyzwoite pieniądzury. Słuchajcie, jakbym któregoś tytułu nie wiedział, podpowiadajcie, co? Podpowiadajcie. Zaczniemy może od tego. Euro. Jest to Hobbit. No wiem, że oczywiście nie jestem wielkim fanem Hobbita, bo Hobbit nie jest świetnym filmem, co innego Władca Pierścieni, ale Hobbit, ale jest to wersja 3D na Blu-rayu. Słuchajcie, wersja nie jedno, nie 2, nie 3, a 5-płytowa. Dałem za nią całego Jureczka oczywiście, pokazuję wam ładnie, jak to wygląda. Wkładka musi być. A ponieważ mam Blu-raya 3D,
Więc stwierdziłem sobie, czemu nie. Za tą płytę dałem euro. Bardzo często jest tak na wyprzedażach garażowych, że ludzie nie mają pojęcia, co posiadają. Pamiętam, że kiedyś kupiłem oryginalną trylogię Gwiezdnych Wojen na VHS-ie za chyba 5, a warta jest około chyba $1000. Słuchajcie, Hulk, dwupłytowa wersja. Jest to ta wersja z Ericiem Baną. No oczywiście nie jestem wielkim fanem tegoż filmu, ale dodatki jak najbardziej. Małe Niki z Adam Sandlerem. Tutaj akurat jest świetna rola Quentina Tarantino. Co prawda tylko i wyłącznie w epizodzie, ale zawsze może być. Kevin Costner, Wodny świat. Produkcja, w którą nikt nie wierzył, a on jak najbardziej powiedział, że czekajcie, żeby się nie odbijał, że jak najbardziej będzie w porządeczku. Lecimy dalej. To jest film, którego bardzo byłem zadowolony, czyli The Last Castle, polski tytuł Ostatni Bastion. Tutaj jest z Robertem Redfordem, Jamesem Gandolfino, Markiem Ruffalo i Delroyem Lindo. Rzeczywiście fajny. Robert Redford ma 2 filmy o więźniach. Jeden właśnie jest Ostatni Bastion, a drugim jest Więzień Brubaker. Też rzeczywiście bardzo zacna produkcja. Kolejny film, Piękny umysł z Russellem Crowe. X-Men 3, ale akurat na Blu-rayasie, więc tylko i wyłącznie dlatego sobie wziąłem. Zwykłe wydanie budżetowe, jednopłytkowa wersja. Tutaj jest film, który po prostu oglądam pasjami, od kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem 20 kilka lat temu i dla mnie jest to tandeta, ale to jest jeden z tych filmów, że jest tak zły, że aż dobry. Proszę nie rzucać we mnie beretami. Jason X. To są jaja w ogóle. Film ten powstał, bo producenci zastanawiali się, a co by było, gdyby Jason spotkał Predatora. No i widzisz, nawet maska, jak będziesz oglądać film, to maska jest rzeczywiście wzorowana na tym Predatorze z oryginału z Arnoldem Schwarzeneggerem. Czy leci z nami pilot? Jest to wersja pierwsza i druga część. Niestety mieli tylko i wyłącznie jedną płytową okładkę, ale sobie spokojnie przełożę, są 2 płyty. Pierwsza i oczywiście druga. TED2, panie, panowie, TED2. Zaraz zobaczę, co tutaj piszecie. Duże dzieci. Pierwsza część. Okej, widać. No tu wiadomo, Adam Sandler, mnóstwo innych rzeczy. Tutaj produkcja zacna. Ja aż nawet wstyd, że nie miałem jej do tej pory w swojej że powiem, bibliotece. Czyli Kabaret, Liza Minnelli, Michael York, Helmut Grimm i Joel Grey między innymi. Więc rzeczywiście zacne kino. Inne, ale ciekawe. Terminator. No i oczywiście pomyślcie, jak skrót? Terminatora nie masz? No mam, oczywiście, że mam, ale Terminatora w wersji dwupłytowej z dodatkami i tak dalej nie mam. Inaczej, nie miałem. Teraz już oczywiście jak najbardziej mam, więc spokojnie. To jest tak, że niektóre na przykład filmy mam po 2 lub 3 kopie. No zdarza się, bo okazuje się, że ta jest wersja dwupłytowa, a ta jest 3-płytowa i na przykład na tej 3-płytowej nie ma tego, co jest na dwupłytowej. No tak się zdarza. Ja sobie patrzę na Instagram. Dalej lecimy. Chyba mam 2. i 3. część tego filmu, a nie mam pierwszej, ale super. Teraz już mam. Straceni chłopcy, The Lost Boys. Nieźle mówię, że nie będę pamiętał polskich tytułów, a jednak mogę. The Sting. Czy to jest żądło? Nie pamiętam, ale to mi się wydaje. Robert Redford i Paul Newman. Film bardzo znany z tego, że dał nam jeden z najbardziej genialnych motywów przewodnich filmu. Kolejny klasyk. Film Sama Peckinpaha, czyli Dzika Banda, The Wild Bunch. Cudowna obsada. William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Warren Yates, Ben Johnson. Nic tylko i wyłącznie oglądać. Coś dla miłośników kina kopanego, czyli dla ciebie i dla mnie oczywiście. Jackie Chan, czyli Rumble in the Bronx. Musicie dać znać, jaki jest, bo nie wydaje mi się, że to jest naparzanka w Bronxie, ale jakoś pewnie tak. Let's get ready to rumble. Ten film wziąłem, ponieważ będę go niedługo omawiał w cyklu kultowe horrory, więc stwierdziłem, jeżeli jeszcze to jest dodatkowo Unseen Edition, czyli wersja, domyślam się, rozszerzona, no to Hostel musiał się pojawić. Pierwsza część. Spokojnie, wszystkie domy z wosku, gabinety z wosków już obejrzałem, także nie jest najgorzej. Z dorwania tego filmu jestem bardzo zadowolony, ponieważ może nie jest to wybitne dzieło, ale nigdy, a troszeczkę na tym świecie już żyje, nigdy nie udało mi się zobaczyć go na DVD, chciałem sobie kupić rzeczywiście. Team z bardzo, bardzo młodziutkim Melem Gibsonem oczywiście
chyba Sissy Spacek tutaj występuje w tymże filmie, czy pomyliłem produkcję? Nie, Piper Laurie, proszę, oczywiście, że pomyliłem produkcję, także Team z Melem Gibsonem, jeszcze film australijski z jego czasów młodości i drugiej części Krainy Lodu też nie miałem, więc w tym momencie mam w takim bardzo ładnym, oczywiście świecącym się opakowaniu, a tutaj proszę bardzo, jest Olaf, jest Renifer i tak dalej, i tak dalej. Niedługo w kinach będzie nowa wersja Kruka, a ja mam proszę bardzo oryginał, to jeszcze dwupłytowa wersja z książeczką kolekcjonerską. No, te książeczki, tak nie umówmy się, one są niespecjalnie potrzebne, ale właśnie na tym jest mnóstwo dodatków, więc tu jest. Proszę tutaj nie rzucać niczym, bo tego filmu nie miałem, ale już mam. Pluton. Wszyscy wiemy. Jason Kruger pisze, również posiadam pierwsze 2 części Terminatora, dwupłytowe edycje. No. Widzisz, jeszcze tak uzbieramy z 50 różnych rodzajów i będziemy mieć tyle, co Szymon z języka filmu, bo on tam rzeczywiście jest wielkim fanem Terminatora. Nawet widziałem, że dzisiaj nowy materiał o Terminatorze wrzucił, także jak jesteś fanem, to sobie sprawdź. Druga część, pierwszą z tego co pamiętam mam, druga część, czyli 28 tygodni później. Zobaczymy. No niedługo będzie kolejna, chciałem powiedzieć, kontynuacja, ale aż trylogia, bo dowiedzieliśmy się, że 28 lat to będzie trylogia. Dziękuję bardzo, Dariusz Tokarczuk pisze, że ten film z Jackie Chanem Rumble in Bronx to jest Draka w Bronxie. No czyli akurat tak jakoś. I tutaj dalej lecimy z tytułami, których są dziwne. See No Evil, Hear No Evil, Richard Pryor i Gene Wilder, czyli Nic nie widzę, nic nie słyszę. Tak mi się wydaje, że taki był polski tytuł. I jednego ze złoli tutaj grał bardzo jeszcze wtedy młodziutki, nieznany nikomu, Kevin Spacey, panie i panowie. Tutaj bardzo dziwne wydanie, aczkolwiek dobre, bo film jest ciekawy, czyli Cube, pierwsza część, nie jest to Cube 0 czy tam 2, pierwsza część. To był czas, kiedy Cube oraz Matrix zaszalały rzeczywiście i pokazały nam, że można zrobić dobre kino jeszcze. Lecimy dalej. A ponieważ wszystkie filmy z cyklu Gabinet Figur Woskowych i tak dalej zostały obejrzane, no to tak, House of Wax, to są ostatnie z Paris Hilton i słuchajcie, nie rzucajcie we mnie niczym. Jared Padalecki, w ogóle on występował w piątku 13, tym, znaczy nowym, no tym najnowszym, że tak powiem. Paris Hilton, co to za obsada, Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, pisze Lancel. No tam jest różne tytuły, to tak samo jak robiłem ostatnio o Chuckim materiał właśnie, będzie później w shortach i Chucky miał też różne tytuły, Laleczka Chucky, Grzeszny Chłopiec, Chłopczyk, Laleczka i tak dalej, i tak dalej. The Nutty Professor, czyli gruby i chudszy z Eddie Murphym w roli 1, 2, 3, 4, 5 i 10. Z tego też jestem bardzo zadowolony, bo tego to ja już nie widziałem chyba z 30 lat. Jean-Claude Van Damme i Shoko Sugi, panie i panowie, The Black Eagle i wydaje mi się, że tytuł jest dokładnie taki jak tutaj, czyli Czarny Orzeł. Tak mi się wydaje rzeczywiście. Film o facecie, który sobie tylko i wyłącznie jedzie autem i gada cały czas i tyle, i nic więcej, czyli Locke z Tomem Hardym. Świetny film, naprawdę, jeżeli nie widzieliście, świetny film. Facet przez cały czas ma skierowaną kamerę na siebie w aucie i jedzie i tam powiedzmy coś tam gada przez telefon i tak dalej, ale co gada, z kim gada? Nawet jest polski wątek, polscy budowlańcy w UK bodajże, także może być zabawnie i ciekawie. No właśnie widzę, że wjechała reklama, także jakbyście kliknęli, byłoby mi niezmiernie miło. No i najsłabszy chyba, tak, 4. krzyk mi się wydaje, bo tutaj przypomnę, że Kruger nie dojechał, po prostu zrobił beznadziejną robotę, naprawdę beznadziejną. Ja w ogóle zastanawiam się, jakim cudem wytwórnia zatrudniła Erina Krugera, żeby napisał scenariusz do tego. No cóż, życie stało się, zadziało się, więc to są wszystkie moje filmy. Już tutaj patrzę w komentarze, które pisaliście. Sobie cofnę. Live z gościem od DC, na razie się nic nie zanosi kilowat. Na razie się nic nie zanosi. A propos Wodnego Światu, pisze Lancel, jak ktoś będzie w Hollywood, polecam w Universal Studios inscenizację Wodny Świat z kaskadrami, pirotechniką, wodą, totalna rewelacja. No tak, Lancel był chyba w zeszłym roku w US of A, panie i panowie. Patrzę tutaj dalej. Pisze się, dobra, to już reszta Draka Bronki, to wszystko było przeczytane, także wszystko w porządeczku, także jest elegancko. Dobra, no to zaczynam od Amazona, jak zawsze. Co to jest Amazon poleca? No to mi się wydaje, że jest oczywiste, ale gdyby jednak nie było, no to są to produkcje, które tak naprawdę Amazon mi co chwilę tam wrzuca, poleca i ja wysyłam wam i to jest ważna sprawa, drodzy widzowie, jeżeli mówię do tych, którzy oglądają to z odtworzenia, jeżeli oglądasz ten materiał w 2048 roku, no to pewnie tych filmów już nie ma, ale w
tym momencie wrzucam Wam na czacie zaraz wrzucę Wam link, będziecie mogli sobie skorzystać. Ważna sprawa, wszystkie te produkcje, które Wam polecam, mają polski język, albo napisy, albo lektora, albo dubbing, cokolwiek, ale zawsze polski lektor, polski dźwięk jest. Więc zaczynamy od filmu, który bardzo lubię i który rzeczywiście mam, czyli od Batmana, panie i panowie, Batmana. 39 zł 62 grosze za Blu-rayasa, więc patrzcie jaka zasadność fajna. Blu-ray za 39 zł, a DVD za 42. No rzeczywiście bardzo się zdarza. Fajny film, rzeczywiście mam nadzieję, że 2 wskoczy jak najszybciej i dostępne sztuki i 1 zamów teraz, czyli ostatnia. Kto pierwszy ten lepszy, to jeszcze wrzucę tutaj na Instagrama. Dobra, wzięło i poszło. I oczywiście na Instagramie coś się wysypało. No bo jakże, bo mogło nie wysypać. No ale to już nie o to chodzi. Mniejsza z tym. No więc to jest pierwsza produkcja. Druga, co jest ważne, te filmy, które ja Wam proponuję, to są wszystko produkcje, które... Czy ja Wam dobrze w ogóle wkleiłem? Nie, źle wkleiłem. Wkleiłem Wam Top Gun, czyli wiecie, że dokładnie, że Top Gun się ma za chwilę się pojawić. W każdym razie są to produkcje, które rzeczywiście mogę Wam polecić. To nie są jakieś takie filmy, które po prostu tutaj stwierdziłem sobie, a to im wrzucę, niech mają. Nie, jak najbardziej. Są to rzeczywiście dobre produkcje. A drugim filmem oczywiście, skoro wiecie już dokładnie, że to jest Top Gun, no to jest to Top Gun Maverick Blu-ray za 53 zł i 11 groszy. Także rzeczywiście bardzo dobra produkcja. Znowuż DVD jest, chciałem powiedzieć, że jest droższe, nie, jest tańsze. Muszę oczywiście powiedzieć, że jeżeli nabędziesz sobie któryś z tych filmów, płacisz taką kwotę, jaką oczywiście tutaj płacisz, ale Amazon z racji tego, że poleciłem go, odpali mi tam kilka złociszy, właściwie kilka cenciszy powinienem powiedzieć, bo to akurat w centach się śmiga. 32 euro trafię w dziesiątkę, to chodzi o film, no zdecydowanie tak, naprawdę zdecydowanie tak. Także jak tutaj widzicie, jest małe przemeblowanie, bo tutaj jest pusto, bo zdjąłem wszystkie filmy dla dzieci. Tutaj one widzicie, tutaj stoją koło telewizora, tutaj jest sterta, tutaj ona jest aż od podłogi, są tam takie 3 rzędy. Także rzeczywiście dosyć zawodowo, dosyć dużo tego jest. No ale cóż poradzić. Tak mam, tak chciałem, więc jest tak, a nie inaczej. Dobra, i lecimy z koksem, bo rzeczywiście nie będziemy czekać, panie i panowie. Proszę bardzo i pokazujemy i zaczniemy od Sonika, panie i panowie. Keanu Reeves w filmie Sonic. No widzicie, myśleliście, że nie ma, a jednak to jest akurat The Hollywood Reporter artykuł ich. Wydawać by się mogło, że Paramount Pictures ogłosi to na CinemaConie. No nie zrobili, bo byśmy o tym pogadali sobie tydzień temu. I choć materiał wideo z filmu Sonic 3 został zaprezentowany, to nazwisko nowej gwiazdy w obsadzie poznaliśmy dopiero teraz. Angaż otrzymał sam John Wick i Neo. Czyli co, 3 ich będzie. John Wick, Neo i Keanu Reeves. Panie i panowie. Keanu Reeves nie pojawi się jednak na ekranie w filmie Sonic 3, usłyszymy jedynie jego głos. Użyczy go nowej postaci w kinowym cyklu, lecz doskonale znany graczom to Shadow. Właśnie to ten Sonic. No i jak się łatwo można domyślić, panie i panowie, słuchajcie, dajcie mi znać, czy w Polsce Sonic był dubbingowany? Bo nie jestem pewien, bo jeżeli jest dubbingowany, no to niestety nawet nie usłyszycie Keanu Reevesa aż do momentu, kiedy pojawi się na platformie streamingowej, a skoro to jest Paramount, no to będzie Sky Showtime. W Sonicu 3 Shadow zostanie stworzony przez przygnębionego porażkami doktora Robotnika. Ma wszystkie moce Sonika, ale jest postacią mroczną. W grach Shadow zadebiutował w 2001 roku w grze Sonic Adventure Part 2. Proszę bardzo. No i oczywiście nie będziemy teraz się rozwodzić, czym był pierwszy i drugi Sonic, bo chyba rzeczywiście nie ma potrzeby. Był dubbingowany. Okej, dziękuję bardzo. No to w tym momencie nie macie szans, żeby usłyszeć Keanu Reevesa. Cześć Paradox Kamera, witam Cię bardzo serdecznie. Właśnie gadamy o Sonicu. Więc taka informacja z cyklu, no fajnie, rzeczywiście coś dla fanów, ale no nie dla nas, nie dla nas. Także niestety był, więc muszę czekać na streaming. No jak mówiłem wcześniej, to jest Paramount Pictures, więc w Polsce będzie dostępny na Sky Showtime. Chyba, że będą jakieś inne jeszcze, chociaż z tego sobie pamiętam, to ja mam co prawda Sonika chyba na Netflixie, ale wiem, że ja wiele produkcji, które mam, wy nie posiadacie, bo oczywiście są to zależności geograficzne. No i niestety tak to jest rzeczywiście z tym wszystkim, że czasami, cześć, witam bardzo serdecznie Andrzeja i Le Movies na Instagramie.
czasami tak po prostu to z tym wszystkim jest, że no oni stwierdzą, dobra, nie ma problemu, dajemy to tutaj, ale jednak tylko i wyłącznie w Irlandii, a nie w Polsce. No i pożyjem Ovidiem, zobaczymy jak to będzie. Słuchajcie, Fallout w tym momencie pojawił się tydzień temu bodajże na platformie Amazon Prime, a już wiadomo, że dostanie drugi sezon, bo się okazał wielkim hitem. Podaje nam The Hollywood Reporter. Wszyscy wiedzieli to jeszcze przed premierą serialu na platformie Prima, ale Amazon dopiero teraz potwierdził, że Fallout będzie kontynuowany. Twórcy dostali zgodę na realizację drugiego sezonu. No i chyba rzeczywiście dobrze. Ja Fallouta nie widziałem. Powiem więcej, nigdy nawet nie grałem w żadną z gier Falloutowych, więc dajcie mi znać, czy w ogóle jest sens zaczynać, bo pamiętam, że poszedłem raz do kina na World of Warcraft, no i tam akurat poszedłem z kumplem, który gra w Warcrafta chyba z 15 lat, czy jakoś tak, no i ja mówię, no rzeczywiście słabe, mówię, ale widzisz, nie jest słaby, bo było to, ale żeby to ogarnąć, musisz grać w Warcrafta. I mówi, bez tego zgadza się, bez tego nie zrozumiesz. I czy tak samo jest z Falloutem? Czy rzeczywiście można go oglądać bez znajomości gier, czy można oglądać na takiej zasadzie, że obejrzę spokojnie i zrozumie, a jeżeli na przykład znam gry, to łapię więcej smaczków, czy po prostu jest tak, że oglądam, ale nie znając gry nie ogarnę, bo będzie się okazało, że ta postać nie jest powiedziana, kto to jest, a ten się nie pojawia i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać jak to jest, zaraz poczytamy. Fallout to jedna z droższych produkcji Amazonu. Budżet wynosi zawrotną kwotę 153 miliony dolarów, no rzeczywiście. I to za sprawą wysokich kosztów dowiedzieliśmy się, że serial będzie kontynuowany, zanim studio ogłosiło to oficjalnie. A wszystko przez Komisję Stanu Kalifornia do spraw produkcji filmowych i serialowych. Na początku kwietnia ogłosiła ona listę projektów, które otrzymają dofinansowanie za to, że będą realizowane na terenie stanu, tak zwane tax reliefs. Największym beneficjentem okazał się właśnie Fallout, który otrzyma dotację w wysokości 25 milionów dolarów. Oznacza to, że ekipa serialowa musi się przenieść do Kalifornii na czas produkcji drugiego sezonu. Pierwszy był bowiem kręcony w Nowym Jorku i w stanie Utah. O co z tym chodzi? Krótka piłka. Oni w tym momencie będą kręcili w Kalifornii i ponieważ będą tam kręcili, czyli będą tam wydawali pieniądze, no umówmy się, na jedzenie, prąd, paliwo i tak dalej, będą zatrudniali ludzi z Kalifornii i tak dalej, no to w tym momencie mają dotacje. O serialu Fallout chyba nie ma co mówić, bo rzeczywiście jest od kilku dni nowość na platformie Amazon. Jeżeli nie wiesz, co to jest Amazon, to na moim kanale jest materiał, gdzie rzeczywiście dokładnie mówię, jak założyć konto na Amazonie za 49 zł za rok. Także popatrzę, co tutaj piszecie. Paradoks. Jest sens, bo ja nie grałem w gry i się nie pogubiłem. Aha, w porządku. Także zobaczymy. Serial to totalna rewelacja, pisze Lancel, i dobry punkt wejścia dla niegraczy. Wiadomo, gracze znajdą smaczki, ale nie jest to niezbędne. No widzisz, czytałem, że bodajże o 7,5% wzrosła grywalność Fallouta na Steamie po obejrzeniu tego. Rzeczywiście po prostu świetnie. Marcinie, pisze Jurek, Fallout jest według mnie jednym z najlepszych seriali ostatnich lat. Klimat gier oddany bardzo dobrze, obsada jest dobra, lepiej pograć w parę gier z serii, żeby się orientować, o co chodzi. Aha, w ten sposób. No więc może w ogóle ogarnę, a może mam to już nawet, bo ja pamiętam, że Steama mam od wielu, wielu lat i czasami jest tak, że coś kupujesz na zasadzie, o proszę bardzo, a druga gra za złotówkę, no i tam wiem, że wiele takich gier mam. Może Fallout jest jednym z nich, a jeżeli nie, to pewnie mogę sobie to jakoś zobaczyć, jakoś ogarnąć. Mam nadzieję, że mi się to wszystko uda, bo co prawda w tym momencie jestem na bieżąco z serialami, bo w tym momencie oglądam sobie na bieżąco Star Wars Bad Batch, oglądam sobie na bieżąco X-Men 97 i jestem na 5. odcinku Shoguna. Także możliwe, że rzeczywiście jak tylko się skończą te, no wiem, że będzie Star Wars Acolyte, ale pomyślimy, pożyjemy Uwiliem. Szkoda, że tak nie poprowadzono problemu Trzech Cieł, podoba mi się jako całość, ale to go zjechano, raczej projekt trafi do niebytu. No możliwe rzeczywiście, że tak jest, no czasami tak się z wieloma produkcjami zdarza. Tylko przypomnę, panie i panowie, że dzisiaj sobie jak najbardziej. Dzisiaj sobie dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hollywoodzie. Jeszcze zaraz będziemy mówić o 6 częściach w serii. W tym momencie już będzie Rebel Moon od Zacka Snydera. Będziemy o Supermanie Jamesa Gunna, o Wiedźminie, o nowym filmie z Pamelą Anderson, Quentinie Tarantino. Będzie Hugh Jackman, Steven Spielberg.
no i jeszcze będzie jak najbardziej o Franku Sinatrze i kilku innych produkcjach. A jak podoba Ci się ten materiał, to udostępnij go na swoich mediach społecznościowych. Słuchaj, możesz mnie nawet otagować, oznaczyć, ja wszędzie prawie jestem. Także nie otwieraj lodówki, bo zobaczysz, tam obok konserwy turystycznej też będę wyskakiwał już za czas jakiś. Dobra, o Rebel Moon pogadamy, bo to jest po prostu coś, co mnie zaskoczyło. Słuchajcie, Zack Snyder wierzy, że będziecie oglądać, ma pomysł na Rebel Moon 3. To są 2 artykuły, zaraz zobaczymy i czemu miałem tylko powiedzieć o 6. części, ale w trakcie tego zaraz wam powiem, o co chodzi. Jest to artykuł The Playlist. Już za kilka dni na platformie Netflix zadebiutuje Rebel Moon część 2, zadająca rany. Zack Snyder dwoi się i troi, promując wydawisko, którego pierwsza część została chłodno przyjęta przez fanów. Słuchajcie, powiem wam tak, ja w połowie wyłączyłem, ale dooglądam i Zack Snyder, no myślę, że Netflix dwoi się i troi, żeby wypromować ten film. Ja w ogóle nawet zapomniałem, że ten film ma się pojawić. Nie wyskoczył mi nigdzie. Nic się nie było, żadnej reklamy. Ja oczywiście standardowo dostaję tam powiadomienia z Disneya, z Netflixa, z Amazonu, że co będzie, ale ja na to nie sprawdzam, więc to bardzo dwoi się i troi, żeby reklamować. Pierwsze słyszę, ja w ogóle chyba Ormando wrzucił jakiegoś tweeta, ja mówię, ty, faktycznie, dzisiaj jest piątek, dzisiaj miał być ten Rebel Moon. No i rzeczywiście jakoś tak, w ogóle wiedzieliście o tym, że będzie Rebel Moon? Ostatnimi czasy pojawił wam się, reżyser wierzy jednak, że widownia dopisze i już ujawnia, co dalej czekają raczkujące uniwersum filmowe. Przypomnijmy, że Rebel Moon to 2 widowiska, które powstały na bazie pomysłu Zacka Snydera dla Lucasfilm. Dekadę temu chciał on odświeżyć Gwiezdne Wojny, robiąc kosmiczną wersję 7 samurajów. Jeżeli widzieliście drugą część, to tam są sceny z żywcem wyciągnięte z 7 wspaniałych. Naprawdę, uwierzycie, tak, konkretnie chodzi mi o tą scenę jak kopioł rowy. Lucasfilm nie dało się przekonać, strata studia stała się zyskiem platformy Netflix. Cytując Piotra Bałtroszyka, polimeryzowałbym. Zack Snyder od początku nie krył się z tym, że dwuczęściowy Rebel Moon ma być zaledwie początkiem całego filmowego uniwersum. W wywiadzie dla magazynu Forbes nie tylko potwierdził, ale ujawnił, że dobrze wie, w jakim kierunku chce poprowadzić dalej historię. Ma już pomysł na 3. film i liczy, że zrobi z ich co najmniej kilka w tym uniwersum. Czy jednak Netflix się na to zgodzi? Wyniki oglądalności pierwszej części nie były powalające, choć sam Zack Snyder twierdzi, że pierwszy Rebel Moon widziało więcej osób niż Barbie, jedną z najbardziej kasowych premier kinowych ubiegłego roku. I tutaj słuchajcie, na tym się chwilę zatrzymam, bo to jest tak samo jak z YouTube'em. Mogło widzieć, jak najbardziej, bo się na przykład okazało, że no załóżmy, w tym momencie już nie znam cyfr, może będą później, ale że na przykład, że pierwsza część Rebel Moon widziało 100 milionów osób, ponieważ ten film był włączony 100 milionów razy. Ale to jest tak samo jak na przykład na YouTubie, bo możesz mieć filmik, materiał, który będzie miał 100 milionów wyświetleń i tak naprawdę nie zarobisz na nim nic, albo nic on tobie nie da, ponieważ on na przykład trwa 10 minut i te 100 milionów osób widziało tylko 5 sekund. Włączyli, stwierdzili, a nie, to nie dla mnie i wywalają się. I na przykład dla YouTube'a jest, dla takiego twórcy internetowego jak ja, jest lepiej byłoby na przykład mieć 100 widzów, którzy obejrzą ten materiał od początku do końca, całe 10 minut, niż 100 milionów, które no wiadomo, rzeczywiście obejrzałyby po 5 sekund. I tutaj może być tak samo. Barbie, jak poszedłeś do kina, no to musiałeś obejrzeć film. No wiadomo, że są osoby pewnie, które wyszły, ale z założenia idziesz po to, żeby obejrzeć cały film, a nie tylko wchodzisz, a nie, rzeczywiście Barbie, a to wychodzę, nie? No raczej nie. Jeśli nawet Netflix zgodzi się kontynuować cykl, to nie wiadomo, kiedy będzie to mogło nastąpić. Sam Zack Snyder ma już bowiem dla platformy zakontraktowanych innych kilka filmów. To Planet of the Dead, czyli kontynuacja Armii Umarłych. A tymczasem premiera Rebel Moon 2 w tym tygodniu nie jest końcem dylogii. Snyder pracuje bowiem nad wersją rozszerzoną z kategorią wiekową R. Teraz reżyser deklaruje, że trafią one na platformę Netflix najprawdopodobniej w sierpniu. Zapowiada, że obie części z wyższą kategorią zadebiutują jednocześnie. Nie będę ich oglądał. Gdy spokojnie, tu jest opisane, o co chodzi w Rebel Moon, no to sobie darujemy sobie rzeczywiście, bo nie ma potrzeby. Słuchajcie, zaraz jest jeszcze drugi artykuł właśnie o tym, że 2 części to jest mało. Ile Rebel Moonów chce zrobić Zack Snyder? O tym sobie zaraz pogadamy. Już patrzę, co piszecie. Rebel Moon, wielkie rozczarowanie. Niech Snyder nie pisze więcej scenariusza, bo nie ma do tego talentu. A jeżeli myślicie, że widzieliście wszystko w świecie slow
Moł, to się dziwicie. Zobaczycie, jak obejrzycie drugą część. Miała być jeszcze gra RPG papierowa i zapowiedziano serię komiksów Rebel Moon. Pisze Dariusz, no widzicie, zobaczymy. Marcin, no nie gadaj, że nie czekałeś na najnowsze dzieło prekursor i wizjonera artysty i prowokatora Zacka Snydera. No niespecjalnie, niespecjalnie. Nie widziałem jeszcze żadnej części Rebel Moon, pisze Adales. Daruj sobie. Daruj sobie, nic nie stracisz. Popłuczyny Gwiezdnych Wojen, podróbka i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, zostajemy cały czas, a coś włączyło? Aha, jakaś reklama. Ale zostajemy w świecie, bo 2 części to za mało, jak podaje CBR. Jakiś czas temu informowali mnie, że Zack Snyder chciałby realizować 3. część. Nie będziemy czytać artykułu. Wygląda na to, że reżyser pozazdrościł Cameronowi monumentalnego, długoterminowego projektu, a widowisko z Sofią Botulą, którego druga część trafiła właśnie na Netflix, ma być dla niego tym, czym dla twórcy Titanica jest Avatar. Ile filmów planuje? Jeśli marzenia Zacka Snydera się spełnią, w najlepszym razie jesteśmy dopiero w połowie historii, jaką chce przedstawić w Rebel Moon. W rozmowie z Radio Times reżyser przyznał, że ma już pomysł na kolejne odsłony cyklu. Ile ich będzie, to zależy, czy proces produkcji wyglądałby podobnie jak w przypadku Dziecka Ognia i Zadającej Rany, które początkowo miało być jednym filmem, ale ze względu na ilość materiału postanowiono podzielić na 2 części. 4 do 6 filmów. 4 do 6 filmów. Myślę, że liczba zależy od tego, czy za każdym razem, pracując nad jednym filmem, robiliśmy 2. Oto jest pytanie, powiedział. Wyobrażacie to sobie? Ogarniacie to? 6 filmów takiego, no przepraszam bardzo, gniotu. Bo Rebel Moon 2, jeszcze nie mówię o całym filmie, bo oczywiście nie widziałem całego, została mi jeszcze godzina. Ale to już świadczy o czymś, że przerwałem oglądanie filmu. Snyder, który uważa, że Rebel Moon zobaczy więcej osób niż... No okej, no to, czyli powtarzałem w tym momencie jak najbardziej to... Pytanie do was. Czy macie ochotę na 6 części Rebel Moon? Bo ja chyba aż tak bardzo zdeterminowany nie jestem. Aż tak bardzo rzeczywiście nie jestem szalonym człowiekiem, żeby oglądać 6 części Rebel Moon, no bo to jest produkcja, okej, w porządku, może być, no ale tak samo jak oglądałem chyba Armię Umarłych, o której to było wspomniane i oglądałem, mówię, kurczę, on tam się normalnie rozjeżdża z tym, z ostrością, mówię, ale nie, to pewnie ja. Po czym rozmawiałem z kilkoma osobami, jak między innymi z Adamem Nowakiem i rzeczywiście Snyder się rozjeżdża z ostrością i to nie jest pierwsza sprawa. Tutaj już patrzę, na pierwszą część poświęciłem czas, na drugą nie zamierzam, pisze Zbigniew XX i to jest bardzo dobry pomysł, Zbigniew. Brontos. Cześć, zastanawiam się nad tą wersją reżyserską Rebel Moon, będę się męczył 2 razy dłużej. No ja sobie odpuszczę. Wiesz, no wiadomo, że może być lepiej, bo pamiętamy chociażby jak było z Ligą Sprawiedliwości, no ale tutaj sobie daruję. 12 godzin tortur, a później 24 w Snyder Cut, ja podziękuję. No wiesz, rośnie nam nowy Ridley Scott, wiesz, Ridley Scott co chwilę, pamiętam, że chyba z 5 albo 6 wersji było Łowcy Androidów, nowa wersja i tak dalej. Daruj sobie, rzeczywiście nie ma po co. Sasik pisze, ja Rebel Moon włączyłem po około godzinie, ale dam szansę 2. No to jak najbardziej. Cześć Andrzej Mike, witam Cię bardzo serdecznie. Właśnie znęcamy się wróć. Opowiadamy o tym, że Zack Snyder filmami Rebel Moon znęca się nad nami. Także można sobie darować, trzeba oglądać, na to zależy. Tak naprawdę, jeżeli macie ochotę, macie czas i no na pewno są osoby, którym to się podoba, no bo wiadomo, że gdyby się wszystkim coś podobało albo nie podobało, to byłoby nudnie. Cześć Kryszpio i witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, lecimy dalej, bo mamy, Panie i Panowie, więcej informacji odnośnie Supermana, Jamesa Gunna tym razem, nie Zack Snyder, a James Gunn. Pruitt Taylor Vince jako Papa Kent w widowisku Superman Jamesa Gunna, podaje nam magazyn Deadline. Nowy Superman ma już swojego ziemskiego tatę. Christopher Reeve miał Glena Forda, Henry Cavill miał Kevina Costnera. Kto wystąpi jako Papa Kent u boku Davida Cranswetta w widowisku Superman Jamesa Gunna? James Gunn zaskoczył i nie postawił na wielką gwiazdę kina. No widzicie, zobaczymy, czy mu to wyjdzie na dobre. Pruitt Taylor, panie i panowie, proszę bardzo. Pruitt Taylor Vince pojawi się w filmie Superman jako Jonathan Kent, adopcyjny ojciec człowieka ze stali. Na razie nie wiemy, jak dużą rolę odegra w widowisku Jamesa Gunna ta postać. Z jakiegoż to filmu, panie i panowie, kojarzycie Pruitta, tutaj zaraz przeczytam, ale Pruitta Taylora Vince'a. Z jakiego filmu już go kojarzycie? Piszcie. Bo jestem ciekaw, a ja sobie w międzyczasie naleję herbatki.
Dzisiaj, panie i panowie, uskuteczniam, nie wiem, czy to widać, a widać. Dzisiaj uskuteczniam herbatkę białą z aloesem. Mi smakuje. Bo jest rzeczywiście dobra, jest ciekawa, jest fajna. Dobra, lecimy. Pruitt Taylor Vince ma w swojej filmografii produkcje takie jak Drabina Jakubowa, Harry Angel, Płonący Mississippi, Monster, Urodzenie Mordercy. Zagrał też w serialach Mentalista, Deadwood, Czysta Krew i The Walking Dead. Także to są te filmy, z których możemy go znać, proszę bardzo. Tutaj macie większe zdjęcie. Okej, w porządeczku. Nie interesuje mnie tak naprawdę, jak on wygląda, bo wiadomo, że charakteryzacja to jest coś innego. Premiera Supermana zapowiedziana na 11 lipca 2025. Będzie to pierwszy film, ale nie pierwsza produkcja w ogóle nowego uniwersum DC, tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Pierwsza faza nosi tu Gods and Monsters. No i oczywiście pewnie troszkę zaraz więcej powiemy o tym, ponieważ jest Papa Kent, no to musi być też Marta, przybrana matka Supermana. Znowuż deadline, panie i panowie. Także to zdjęcia do filmu, no dokładnie, przyniosły się do Georgii, a na planie pojawia się coraz więcej nowych aktorów. Wczoraj poznaliśmy nazwisko od twórcy przybranego ojca Supermana, dziś znamy aktorkę, która wcieli się w rolę Marty. James Gunn poszedł w inną stronę niż Zack Snyder i do roli Marty Kent wybrał aktorkę, która nie jest szeroko znana. Następczyni Diane Lane z poprzedniego uniwersum DC została bowiem Niva Howell, proszę bardzo. Howell pochodzi z Georgii, gdzie właśnie trwają zdjęcia do Supermana. W kinie mogliśmy ją zauważyć na drugim planie w takich produkcjach jak Dosięgnąć kosmosu, Logan Lucky i Nowicjat. Jak wiemy, od wczoraj jej męża w widowisku zagra Pruitt Taylor Vince, zaś w tytułową bohatera wcieli się David Corswell. Okej. Gdzie mamy aktorkę? Nie ma jej zdjęcia nawet. Nie ma zdjęcia Marty. Zobaczę, później wam pokażę w shortach, bo tam rzeczywiście mam przygotowaną Martę. A obsada jest dosyć zacna. Nicholas Hoult jako Lex Luthor, Rachel Brosnan jako Lois Lane, Skyler Gisondo jako Jimmy Olsen, Sarah Sampai jako Eve Tashmaker, niech będzie, Wendell Pierce jako Perry White, Nathan Fillion jako Green Lantern, Isabella Merced jako Hawkgirl, Eddie Gattedi jako Mr. Terrific, Maria Gabriela De Fari jako The Engineer i Anthony Carrigan jako Metamorpho. Tak rzeczywiście jakoś to będzie wyglądało. No, dobrze, zobaczymy. Nie zawsze to jest chyba dobry pomysł, ażeby wbijać super znane osoby. Czasami rzeczywiście jest fajnie pójść w innym kierunku. No i mi się akurat to podoba, bo rzeczywiście, no co tu dużo mówić. Nie muszą być zawsze gwiazdy, musi być po prostu jakość. A czy jest ta jakość dostarczona przez aktorów klasowych? No to niekoniecznie, bo jeżeli popatrzymy na wielkie niektóre filmy, no to po prostu aktorzy nie dojechali. Zdarza się tak jak najbardziej. Cześć, Marcin Krause, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Bo no, tak czasami jest, że jeżeli oglądaliście na przykład Wyspę Doktora Moreau, między innymi z Marlonem Brando, no to wiecie, że wielkie nazwisko nie zawsze gra. I tak może być i tym razem. Wiedźmin 4 ruszyły zdjęcia do 4. sezonu serialu. Powoli zbliża się ku końcowi też tenże serial. Jest to informacja nadesłana. Netflix ogłosił, że w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się oficjalnie prace nad 4. sezonem serialu Wiedźmin. Serwis streamingowy ujawnił przy okazji, że 5. sezon będzie ostatnim rozdziałem ekranowej historii Geralta. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia obsady z próby scenariuszowej. No zaraz sobie zobaczymy. No nie wiem, co mam wam powiedzieć. No niespecjalnie jakoś tak czekam. O, proszę bardzo, mamy tutaj zdjęcia, czyli ja tutaj widzę, że jest oczywiście Wiedźmin, jest Yennefer, jest Toss a Coin to Your Witcher. Po prostu masakrycznie. To, co zrobili, jest oczywiście Lawrence Fishburne, bo wiadomo, że dołącza do obsady. Coś więcej mamy? Czy to są 5? Nie, tylko i wyłącznie tyle zdjęć jest. No w porządku, mówię. Obejrzę pierwszy odcinek, jeżeli będzie sensownie, to dooglądam, a jeżeli nie, to sobie daruję i nie będę nawet tego recenzował. Recenzja oczywiście będzie całego sezonu, nie będę robił po odcinku, tak jak to dawniej robiłem, bo po prostu na taką produkcję może być szkoda czasu, a dobrze wiecie, że z filmami jest tak, że film obejrzę spokojnie 1,5 godziny, 2 godzinki i mam może nie tyle z głowy, ale mam ogarnięty całą produkcję, tak? Na serialem, no to jeżeli w tym momencie, tak na przykład Shoguna, mamy odcinki godzinne i na przykład mamy 15 odcinków, no to wiadomo, że tego już troszeczkę jest, to nie, do obejrzenia. To nie tak, że dziękuję bardzo, obejrzę film i 6 godzin i recenzja jest zrobiona. No nie, niekoniecznie rzeczywiście
Tak to wygląda. Nie dadzą rady z całą fabułą w ramach pozostałych 2 sezonów. Wiesz co, zależy jak to chcą poprowadzić, wiesz, no ja już się dawno pogubiłem w pewnym momencie z tym serialem i tak oglądałem i mówię, ale o co tutaj chodzi? Bo wiesz, przy okazji pierwszego sezonu Wiedźmina miałem, że tak powiem, tą przewagę, no można tak powiedzieć, że nie znałem książek Sapkowskiego przed obejrzeniem pierwszego sezonu i mi się podobał. Rzeczywiście było to fajnie, ale już przy okazji kolejnych sezonów nadrobiłem i tak naprawdę, jeżeli nie wszystkie, to na pewno większość przeczytałem i potem się już zastanawiałem, ale co tutaj się dzieje, co oni wyprawiają, a to jak, że tak powiem, potraktowali ostatni sezon, to już po prostu głowa mała i przechodzi ludzkie pojęcie. No zobaczymy. Teraz będzie troszeczkę o innym twórcy, S. Craig Zahler, czyli facet, który wiele, wiele lat temu dał nam taki fajny, inny western jak Bone Tomahawk. Jeżeli chcesz, to na starym kanale jest. Witam Cię, agent, bardzo serdecznie, pozdrawiam Cię Jacek, co tam słychać w Bytomiu? Daj znać, jak się żyje. Panie i panowie, S. Craig Zahler ma nie jeden, ale 2 nowe projekty. Co o nich wiemy? Podaje nam The Playlist. Jakiś czas temu informowałem o nowym projekcie Zahlera. Jak najbardziej, jak się okazuje, twórca Krwi na betonie pracuje także nad inną produkcją. Podobno jest to na całkiem zaawansowanym etapie. Zahler poinformował w nowym tajemniczym projekcie we wpisie na portalu Goodreads. Niestety nie ujawnił zbyt wielu szczegółów na jego temat, ale dał jasno do zrozumienia, że widzi go jako swój 4. film. W licznych artykułach ogłoszono, że moim następnym filmem będzie The Big Stone Grid, co nie jest do końca prawdą. Rozsyłam ten scenariusz jako mój potencjalnie 5. film, ale zrobiłem znacznie większe postępy przy innym oryginalnym projekcie, który chciałbym wyreżyserować jako 4. Negocjujemy właśnie warunki umowy, udostępnię więcej informacji, kiedy sprawy przybiorą poważniejszy i pewniejszy obrót, napisał. No nie będę w tym momencie czytał jego biografii, nie ma po co. Wiadomo, że zadebiutował w właśnie horrorem, to jest western horror, jak zwał to Bone Tomahawk. W kolejnych latach realizował thriller Block 99 z Vincem Vaughnem, a także kryminał Krew na betonie, panie i panowie, więc rzeczywiście jak najbardziej. To jest jeden z tych twórców, na którego powinniśmy uważać, w sensie, że powinniśmy obserwować jego rozwój kariery, bo ciekawie on wygląda, ma swoją, że tak powiem, wizję. Zobaczymy czasem, czy nie za czas jakiś nie przyjdzie do niego Marvel albo DC i powiedzą, słuchaj, robisz kolejną produkcję i wyjdzie coś takiego, co zrobiła Nia Da Costa. Pożyję, uwiliem, jestem sam ciekaw. CMK agent na Insta pisze, łączę, rwie, no stary, no to co ty robisz? A dzień jak co dzień, panie kolego, czasu niewiele, na nic urlop za 3 tygodnie, 8 dni w Gdańsku, pięknie. Ja byłem w Gdańsku w zeszłym roku, piękne miasto, naprawdę, a nie byłem tam chyba ponad, 20 lat to mało powiedziane, 30 lat nie byłem w Gdańsku. Świetnie było, także przyjeżdżaj do Irlandii, Jacuś, to pójdziemy na herbatkę. Więc panie i panowie, tak to wygląda z Bone Tomahawk. No ja jestem jak najbardziej jedną z tych osób, która oczekuje i będę chciał zobaczyć. I tutaj nawet, w sumie nawet mogę wrzucić? Mogę wrzucić, bo tego akurat mi pewnie zablokować nie mogą, ale to się okaże, czy będą jakieś wyświetlenia, bo panie i panowie, Pamela Anderson pojawi się w nowym filmie, w filmie pod tytułem Nieubrana broń. Podaje nam The Hollywood Reporter. Jak podaje właśnie tenże portal, Pamela Anderson będzie partnerować Liamowi Neesonowi w reboocie Nieubranej broni. Jaka rola jej przypadła? No zobaczymy. Za sterami nowego filmu stanie Akiva Schaffer. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jednak, że Liam Neeson wcieli się w syna gamoniowatego porucznika Franka Drebina. Pameli Anderson przypadła rola jego kochanki. Odpowiedniczką bohaterki z oryginału była grana przez Priscilla Presley Jane Spencer. Odpowiedzialny za produkcję Paramount zaplanował premierę na 18 lipca 25. Ale przecież kilka dni temu mówiłem wam o tym, że tam się miała pojawić właśnie nasza aktorka, znana dobrze, między innymi z Upadku. No nie z Upadku, ale co tu się dzieje? Oscarowa nasza aktorka. Pamela Anderson znana, to Pameli w tym momencie. No to wiadomo, że Słoneczny Patrol i tam jeszcze kilka innych było rzeczy po drodze, ale to nic nie było super świetnie, dużo tych robiła różnego rodzaju głupich kontynuacji, głupich parodii. No ale
Zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekaw, no to jest taka ciekawostka, a ja wam tutaj mówię, ale nawet nic nie pokazałem. To jest taka ciekawostka z cyklu, może być. Pamela, okej, no. Pamela dużo znaczy dla pokolenia lat 80. i 90. Tutaj jest nas kilku na czacie, widzę, także jest w porządku. No, zobaczymy, pożyjem, uwidiem. Niech sobie będzie, niech się pojawi. Czy to będzie rola duża? No niekoniecznie. Niekoniecznie będzie to pewnie wielka rola. Jeżeli będzie tak jak przy okazji Pryszcili, no to będzie drugi plan, trzeci. Zobaczymy, zobaczymy. Oj, co to mi się włączyło? Nie to, proszę bardzo. Miało to i to, proszę bardzo. I lecimy teraz o krytyku sobie pomówimy. Panie i panowie, szok. Quentin Tarantino porzuca The Movie Critic, czyli krytyka filmowego, czyli jego nowy projekt, podaje nam Deadline. Tej wiadomości nikt się nie spodziewał. Quentin Tarantino porzucił właśnie The Movie Critic, film, do którego zdjęcie miało ruszyć na początku przyszłego roku. Nie będzie ostatnim 10. dziełem kinowym reżysera. Okoliczności całej sytuacji nie są znane, wiadomo jedynie, że to sam Tarantino doszedł do wniosku, że Movie Critic nie jest odpowiednim projektem na ostatnim film w jego karierze. No proszę bardzo. Portal Deadline ujawnia, że Tarantino od dłuższego czasu zmagał się z koncepcją filmu. Sam scenariusz uległ poważnej transformacji i reżyser napisał go niemalże od nowa. Koniec końców nic to nie dało. Choć to jest bardzo zaskakująca informacja, to jednak fani Tarantino nie powinni być tym zdziwieni. Reżyser znany jest z podejmowania radykalnych decyzji. Słynny już przypadek Nienawistnej ósemki. Tarantino przekazał w zaufaniu scenariusz kilku wybranym aktorom. Jedna z osób przekazała jednak tekst swojemu agentowi i wkrótce cały świat znał szczegóły filmu. Tarantino poczuł się zdradzony tak bardzo, że wrzucił projekt do kosza. Na szczęście udało się go wtedy ubłagać i film mimo to powstał. No, Quentin jest perfekcjonistą i pewnie chce, żeby ten film był idealny, żeby był tipes topes. No a tutaj rzeczywiście taka sprawa. Szkoda, no bo ja lubię Tarantino. To chyba nie ma osoby, która rzeczywiście powie, nie lubię, w ogóle mnie to nie interesuje. No, mam nadzieję, że rzeczywiście, że coś z tego będzie. Popatrzymy, pożyjemy, uwidzimy. Cześć Misio, witam Cię bardzo serdecznie. Właśnie gadamy o tym sobie, że Quentin Tarantino skasował pomysł na swój nowy film, czyli film pod tytułem Krytyk filmowy, The Movie Critic. No tak to rzeczywiście się działo. Wiktor Z. Cześć Marcin, właśnie się oznajmił. Wracam, dlatego trochę spóźniony. Co tam u Ciebie? Dlaczego komornik Ci na chatę wleciał i DVD ogarnął z regału? Tutaj te DVD, ja mówiłem wcześniej, nie było Cię, no to nie wiesz, widzisz, byłbyś to wiedział. Tutaj przyniosłem, to są wszystkie filmy dla dzieci, ja akurat przesunąłem tam, ponieważ zbyt dużo jest tutaj ich, a jeszcze tutaj dokupiłem dzisiaj na bazarze, na targu, więc robię troszeczkę przemeblowanie, więc tak to rzeczywiście wygląda. I tu też Wiktor dodaje, że szkoda, że The Movie Critic nie powstanie. Liczyłem i czekałem mocno na ten projekt, bo zarys fabuły mi się podoba. Mam nadzieję, że kiedyś udostępni scenariusz w internecie. No może tak się stanie, a może niekoniecznie. Wiadomo jak to z Quentinem i jest. Ciekawe jaki będzie ostatni film w karierze, kolejny western, czy remake, prequel, kolejny Pulp Fiction na przykład, albo coś zupełnie nowego. To jest, wiesz, to jest temat otwarty. Wydaje mi się, że akurat Tarantino jest takim twórcą, że on może robić cokolwiek i będzie super fajnie. Słuchajcie, przepraszam tylko, bo tutaj właśnie Katarzyna Zamielska pisze na Instagramie, na brzydkie dziewczyny mówiło się Pamela w podstawówce, no u nas się na inne dziewczyny mówiło, ale może być. Także Marcin, herbatka jest oczywiście, Kasiu, dziękuję bardzo. Dzisiaj biała herbatka z aloesem, piękna sprawa. Zwłaszcza jak się ma takiego faceta gadającego do kamery tak bardzo dużo jak ja. Słuchajcie, zaraz przejdziemy dalej i w tym momencie, panie i panowie, będzie materiał z cyklu A po jaką cholerę? Rzeczywiście po jaką cholerę, ale zanim to nastąpi, to chciałem serdecznie bardzo pozdrowić wszystkich wspierających. Rewelacja, że jesteście. Bardzo mi to się podoba, a jeżeli Ty chcesz zostać wspierającym, proszę bardzo, tutaj jest wspieranie na Patronite, wystarczy zeskanować ten kod, tutaj jest wspieranie na YouTubie, wystarczy skanować ten kod, również po dzisiejszym odcinku, kiedy będę redagował na Facebooku, mam wspieranie, tam można również dołączyć, tam chyba już od 3 zł bodajże, czy jakoś tak, także rzeczywiście bardzo zapraszam, pozwoli to sprawić. Sprawi to, że będę mógł coraz więcej materiałów fajnych robić. No dokładnie tak. Pamela, mówiliśmy na kobiety z dużym z dużym uznaniem, że tak powiem,
jestem za nowym cyklem na live, po jaką cholerę, żeby w rozpisce timeline była taka kategoria. Słuchaj, mówisz i masz tutaj ciach. Oczywiście, po jaką cholerę jest, pojawia się i jest to cykl, który powstał 5 sekund temu. A czemu? Ponieważ to są według mnie produkcje, które nie ma po co w ogóle robić. Więc zaczniemy o tym, że Park Chan-wook przygotowuje serialową wersję Oldboya, podaje nam deadline. Ci, którzy widzieli starą wersję, czy chociażby tą nowszą Spike'a Lee, wiedzą, że nie ma. To nie jest film sci-fi z roku 60., gdzie postarzały się efekty specjalne kosmicznie. Film sci-fi, efekty kosmiczne, rewelacja, więc nie ma potrzeby robienia nowych filmów. No a tutaj stwierdzono, że proszę bardzo, że robimy. Po jaką cholerę? Nie mam pojęcia. Park Chan-wook nawiązał współpracę ze studiem Lionsgate Television, wspólnie zrealizuje serialową wersję Oldboya. Projekt powstaje w języku angielskim. Aha, czyli tak jak tutaj jest napisane, musi ją zgadzać włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnnego Szmala. Dawno tej firmy u nas nie było. Nakręcony przez Park Chan-wooka w 2003 roku Oldboy to drugi w tak zwanej trylogii zemsty film po Panie Zemście i Przed Panią Zemstą. Będący adaptacją mangi o tym samym tytule, opowiada o mężczyźnie porwanym z ulicy i przetrzymywanym w więzieniu przez 15 lat. Pewnego dnia bohater zostaje wypuszczony i ma 5 dni na odnalezienie swojego oprawcy. W 2013 roku Spike Lee nakręcił nową wersję. Główną rolę zagrał tam Josh Brolin. Wielu uważa, że należy spuścić nad nią zasłonę milczenia. To już w tym momencie jest inaczej, więc nie będę komentował, ale motyw jest taki, no po co robić, po co? No ja wiem, że w tym momencie trzeba będzie kasiora, musi się zgadzać kasiora i nic więcej, tylko i wyłącznie, więc rzeczywiście zobaczymy. No. Czy będę chciał obejrzeć? Wiecie, że serialami u mnie jest problem, więc zobaczymy jak to będzie. A to akurat może być ok, bo twórca ten sam, a Park jest na tyle ok reżyserem, że wierzę w ten projekt i on wydaje mi się, że nie zepsuje tego, ale on tego nie będzie reżyserował. Park Chan-wook tylko i wyłącznie stanie jako producent, czyli po prostu facet, który ma prawa do oryginału i to wszystko. Także no zobaczymy. Czy ja to chcę obejrzeć? No pewnie tak. Zobaczymy, jakie będą opinie, jakie będą pomysły. Może wyjdzie coś rzeczywiście fajnego. Również kontynuację dostanie i nie wiem po jaką cholerę Priscilla Królowa Pustyni. Priscilla Królowa Pustyni doczeka się sequela. Gwiazdy oryginału powrócą. Nie, inaczej. Gwiazdy oryginału powrócą? Jest znak zapytania na końcu. Takie cudowne tytuły daje Filmweb. Podaje to deadline. W tym roku minie 30 lat od premiery kultowego komediodramatu Priscilla Królowa Pustyni. Z tej okazji twórcy postanowili spotkać się ponownie na planie i nakręcić kontynuację. Proszę bardzo. W rolach głównych powrócą Terence Stamp, Guy Pearce i Hugo Weaving. Reżyserem, scenarzystą i producentem będzie raz jeszcze Steven Elliott. Fabuła trzymana jest w tajemnicy, ale wiadomo, że w filmie pojawi się dorosły już syn Tika, który w oryginale miał 7 lat. Bohaterami Królowej Pustyni są drag queens Bernadette Stamp, Tick Weaving i Adam Pearce, które otrzymują kontrakt na występ w małym miasteczku na australijskiej pustyni. Ochrzciwszy swój autobus Priscilla, 3 niezwykłe królowe wyruszają w podróż po bezdrożach. Po drodze, przeżywając niezwykłe przygody, stawiają czoła wielu trudnościom i poznają nowych przyjaciół. Po jaką cholerę? Nie mam pojęcia. Film Elliotta miał światową premierę w maju 1994 roku na festiwalu w Cannes. Skromna produkcja okazała się niezwykle rentownym przedsięwzięciem, zarabiając w samych kinach blisko $30 milionów przy budżecie rzędu 2 miliony. Priscilla zdobyła również Oscara za najlepsze kostiumy oraz 2 nominacje do Złotego Globu. Jak pisaliśmy w naszym rankingu najlepszych filmów o tematyce... Aha, dobra, to już jest ich artykuł, to już nie będę czytał. Więc po co? Naprawdę po co? Nie mam pojęcia. Tym bardziej 30 lat później robić kontynuację. No nie wiem, jak uznajecie, co myślicie na ten temat? Czy to rzeczywiście jest w ogóle potrzebne? Czy ten film ma jakieś zastosowanie? Chcemy go zobaczyć? No nie wiem, nie mam pojęcia. Ja tak niespecjalnie jestem chyba do tego jakokolwiek przygotowany, przekonany. Jakoś rzeczywiście tak. Zaraz popatrzę, co piszecie. I zaraz też pogadamy o Stevenie. I Stevenie.
Oldboy jest jeden. Grzebanie przy tym projekcie grozi śmiercią lub długotrwałym kalesem. Tak, taka jak jest pieczątka, wiesz, na papierochach czy na czymś, że i tak dalej. Nie powinno się. No nie powinno się, nie powinno się. To jest zbędne, ale kasa musi się zgadzać, więc niech robią. No tylko i wyłącznie. Słuchaj, nie oglądnie się w kinach, nie obejrzy właściwie się w kinach, powinienem powiedzieć, no to się obejrzy na platformie streamingowej. Absolutnie niepotrzebne, jak Plusk 2 bez Toma Hanksa, pisze Dariusz. No widzisz. Więc tutaj akurat w tym jesteśmy zgodni, że po jaką cholerę. Ale tutaj może być już ciekawie, bo Steven Spielberg wraca do UFO. To będzie jego kolejny film, Variety. I chyba dobrze rzeczywiście, bo jak tak popatrzymy na ostatnie kilka produkcji, no to nie było jakichś takich wielkich filmów Stevena Spielberga. Zobaczymy zaraz, sprawdzę jego filmografię, co tutaj się zobaczyło, pokazało, ukazało. Zobacz pełną filmografię, pokaż mi. Ale jako reżyser, no Fablemanowie, West Side Story, Player One. Player One mi się rzeczywiście podobał. Czwarta Władza, bardzo fajny Gigant, Most Szpiegów, Lincoln, Przygody Tintina, Czas wojny. No okej, mieliśmy tak, no to powiedzmy od 2005 roku, Wojna Światów. Mi się osobiście Wojna Światów nie podobała. Dalej, Indiana Jones, Królestwo Czaszki, no to spójrzmy story na te spory i pomówmy o Batorym. Dalej lecimy. Czas wojny, fajny film, ale to nie jest Spielbergowy, że tak powiem. Przygody Tintina w ogóle przeszły bez echa. Lincoln, wiadomo, Oscarowy, jest dobrze. Most Szpiegów, nie byłem specjalnie przekonany tą produkcją, bardzo fajny Gigant, podobał się mi i moim dzieciakom. Czwarta Władza, nawet o tym filmie nie pamiętałem. Player One, bardzo, bardzo fajnie, bo nawet z tego co pamiętam, był niedawno, chyba wczoraj w telewizorni, ale rzeczywiście też nie okazał się wielkim sukcesem hitowym. West Side Story, 0 Oscarów, Fablemanowie, rzeczywiście propozycja może być. No ale Spielberg przyzwyczaił mnie do tego, że kiedy on robi filmy, to jest takie wielkie wow, takie boom, takie po prostu coś, że jest epokowe, prawda, przełomowe. Czy to Szczęki, chociażby rzeczywiście genialny film, Bliskie spotkania trzeciego stopnia i tak dalej, i tak dalej. E.T. I zobaczymy, co tam dalej piszą tutaj. Ile to już lat minęło, odkąd Steven Spielberg nakręcił swój ostatni film o przybyszach z kosmosu? Jeśli liczyć od Wojny Światów, to bardzo dużo, ale twórca Bliskich Spotkań trzeciego stopnia i E.T. postanowił wrócić do jednego ze swoich ulubionych tematów. No i dobrze, niech leci. E.T. Phone Home. Artykuł na Variety podaje, że Spielberg prawdopodobnie zrealizuje swój kolejny projekt jako film o UFO, oparty na własnym oryginalnym pomyśle. Scenariusz ma podobno napisać David Koepp, autor fabuły m.in. Parku Jurajskiego. No więc rzeczywiście bardzo zacnie. Cześć Krzysztof, witam Cię bardzo serdecznie. Jak można się dowiedzieć z filmu dokumentalnego Spielberg, w którym sam autor opowiada o swoich inspiracjach i twórczości. Jego wczesne filmy były w dużej mierze biograficzne, nawet jeśli pojawiały się w nich elementy fantastyczne czy nadprzyrodzone. Wydaje się również, że jego autobiograficzny Fablemanowie przypieczętowali ten okres. Niewykluczone więc, że powrót Spielberga do tematyki UFO może przenieść coś zupełnie nowego. No zobaczymy. W ogóle w piątek miała miejsce premiera filmu Back to Black, czyli o Amy Winehouse. No i wrzuciłem taką ankietę, który z filmów biograficznych, mówię oczywiście, bo są Fablemanowie, który z filmów biograficznych według Ciebie, który pokazał się ostatnimi laty, jest najlepszy? No i tam wrzuciłem Niewidzialną wojnę Patryka Wegi, wrzuciłem, co tam jeszcze chyba było, Reja wrzuciłem i tam kilka innych produkcji, które nie tak dawno powstały. No i ktoś mi mówił, a czemu nie ma Elvisa? Przecież to jest genialny film. Ja mówię, człowieku, Elvis to jest genialny film, ale nie o Elvisie. Genialny oczywiście w cudzysłowie, bo według mnie nie był genialnym. A potem, jak tutaj jest, czemu to się pojawia Vega, taki syf, a nie inne produkcje. No i okazało się, że panie i panowie, że film Patryka Wegi miał więcej, aż nawet sprawdzę jak który, miał więcej polubień niż drugi film w tej kategorii, więc to sobie myślę, o proszę bardzo, no to rzeczywiście dosyć zawodowo, dosyć poważnie, no ale już nawet sprawdzę tą ankietę. O czym to było? Aha, wróciłem Rocketman, Elton John, Bohemian Rhapsody, Niewidzialna wojna i Wice o Dicku Cheneyu, nie? No i się okazało, że Niewidzialna wojna dostała 11%, prawie tyle samo co Rocketman, a wiadomo jaka jest jakość jednego i drugiego filmu. Więc też z tymi filmami biograficznymi jest różnie. No dobrze, niech Spielberg robi, niech Spielberg kręci, ja jestem za, a nawet przeciw, jak to mawiają, no bo mówię, duże kino może się rzeczywiście fajnie obejrzeć. Już patrzę, co piszecie. Może to nie będzie sukces na miarę listy Schindlera, ale czegoś takiego, tego oglądam od poniedziałku, już nie pamiętam. No tak, rzeczywiście to jest taka produkcja, która może niekoniecznie jest, ale
dobrze ją zobaczyć, prawda? Dla mnie gracz Ready Player One to coś niesamowitego. Ile tam odwołań do gier i popkultury. A najfajniejsze jest to, znaczy tam jest dużo rzeczy fajnych, ale jedną z fajniejszych rzeczy jest jak wyjmują z worka Chuckiego i rzucają go i on tam zaczyna tych siekać wszystkich, rozwalać ludzi, postaci i tak dalej. To może być dobre, więc jak powstanie, to na pewno obejrzę. No i nie jesteś jedyna, Adalet, bo rzeczywiście ja również będę chciał zobaczyć tenże film, bo ja wiadomo, to Spielberg, a póki co jeszcze bardzo złego filmu nie miał, więc może będzie rzeczywiście ciekawie. Słuchajcie, Hugh Jackman w jednym filmie z Willem Ferrellem, no i to może być rzeczywiście zabawnie, jak podaje nam World of Real. Zapowiada się interesujące aktorskie kombo. Hugh Jackman dołączył podobno do obsady filmu Madden. Wcześniejszy angaż otrzymał komik Will Ferrell. Madden to film inspirowany prawdziwą historią, która wyreżyseruje David O. Russell. Za scenariusz odpowiedzialny jest Cameron Clark. Tekst swego czasu był na liście najlepszych niezrealizowanych scenariuszy Hollywood. Tytułowym bohaterem filmu jest John Madden, zmarły w 2021 roku legendarny trener oraz komentator futbolu amerykańskiego. Pod koniec lat 80. we współpracy z firmą EA stworzył on grę wideo, która dała początek franczyzie wartej ponad 4 miliardy dolarów. Pamiętam, na Sega był dostępny. Wszystkie odsłony Madden NFL sprzedały się do tej pory w ponad 130 milionach egzemplarzy. Farrell wcieli się w Maddena, Jackman ma zagrać Joe Montanę, który próbował doprowadzić do realizacji podobnej gry, tyle że firmowanej swoim nazwiskiem. No zobaczymy. No, to jest widać film stricte kierowany do widza amerykańskiego. No wiadomo, futbol amerykański, ja powiem wam tak, lubię rugby, naprawdę lubię rugby. No mieszkam w Irlandii, więc muszę znać, ale lubię rugby, a futbol amerykański mnie po prostu nudzi. Choć Amsterdam okazał się wielką wtopą finansową, to David O. Russell nie ma powodów do narzekań na brak pracy. Aktualnie przygotowuje się do realizacji aż 5 projektów. Madden to jeden z nich i wygląda na najbardziej zaawansowany. Pozostałymi są biograficzna ikona muzyki lat 70. Lindy Ronstadt. Jej gwiazdą ma być Selena Gomez. Ktoś kojarzy Lindę Ronstadt? Okej. Nowa wersja Dorwać Smarta, Toys, którego gwiazdą mają być Sacha Baron Cohen i Keke Palmer, serial limitowany o organizacji FIFA. No i tyle. No rzeczywiście, niech sobie działa, niech sobie tworzy, bo to jest taki film, który pewnie będzie idealnie wyglądał w Ameryce przy okazji, no co tu dużo mówić, rozdawania Oscarów. To będzie po prostu coś pięknego, no bo oni rzeczywiście filmy biograficzne kochają, a ostatnimi czasy dostajemy tego zatrzęsienie, bo mówiłem, że dopiero co przecież był o Amy Winehouse, wcześniej był oczywiście Bob Marley, który też tak naprawdę nie widziałem, przegapiłem, ale z tego co pamiętam, to recenzje ma takie sobie, panie i panowie. Słuchajcie, Scorsese dalej kręci, dalej leci z koksem. Nie wiem, czy jestem z tego powodu zadowolony, bo jego ostatnie 2 filmy dla Netflixa niekoniecznie mnie powaliły, ale zobaczymy. Ale po Jezusie będzie Frank Sinatra. Martin Scorsese już planuje nowy film z Leonardo DiCaprio, a także Jennifer Lawrence, panie i panowie. Podaje nam Variety. Niedawno dowiedzieliśmy się, że po nakręceniu ponad 3,5-godzinnego filmu Czas Krwawego Księżyca Martin Scorsese planuje równie ambitny projekt. Jego kolejna produkcja ma być opowieścią o życiu Jezusa. Przypomnę, że taki film już powstał wiele, wiele lat temu. Przez tego samego reżysera zresztą tworzony. Teraz ogłosił, że zaraz potem chciałby nakręcić film o Franku Sinatrze. W główne role mają zagrać nim Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. O filmie o Jezusie wiemy tyle, że ma być adaptacja napisanej przez Shusaku Endo powieści A Life of Jesus i akcja ma się toczyć w czasach współczesnych. Osiem fabuły nie będzie żadna katolicka doktryna, lecz nauki, które głosił Chrystus. Scorsese planuje rozpocząć zdjęcia jeszcze w tym roku. Zapowiedział też, że dzieło to będzie bez porównania krótsze od zamykającego aktualnej jego filmografii Czasu Krwawego Księżyca. Metraż to 80 minut. I jeszcze weźmie Willema Dafoe do tworzenia głównej roli. Byłoby zabawnie. Twórca Chłopców z Ferajnych chciałby również, by w nim zagrał Andrew Garfield i jego gwiazda z Milczenia. Na razie jednak nie wiadomo, czy Garfield miałby zagrać główną rolę, czy może którąś z pobocznych, ani nawet czy przyjmie propozycję. Do roli w filmie brany jest pod uwagę również Miles Teller. Okej, w porządku. Ten projekt Scorsese planuje podobno sfinansować z własnych środków i w ten sposób ominąć udział jakiegokolwiek dużego studia. Uważaj, bo Coppola się na tym przejechał jak na razie. Jeśli zaś chodzi o film o Franku Sinatrze, na razie posiadająca wszelkie prawa do spuścizny po ojcu Tina Sinatra nie zrezygnowała oficjalnie
nie zareagowała oficjalnie na ten pomysł. Ale to nie przeszkadza Scorsese snuć odważnych planów. Reżyser w roli piosenkarza widzi DiCaprio, a Jennifer Lawrence jako jego drugą żonę, aktorkę Ave Gardner. Uważa się, że właśnie Gardner przyczyniła się do rozpadu pierwszego małżeństwa Sinatry z Nancy Barbato, matką Tiny. No zobaczymy. Ciekawe, czy pojawi się wątek Groucho Marxa, bo oni ponoć byli bardzo dobrymi przyjaciółmi. Jak na razie nie wiadomo, kto miałby objąć pieczę nad tym pomysłem. Podobno o realizację walczą Apple TV, do którego trafił Czas Krwawego Księżyca oraz studio Sony. Jak potoczą się losy, czas pokaże. No, kilka lat temu pewnie powiedziałbym, ja cię kręcę, nowy film Scorsese, no to lecimy z koksem, bierzemy, oglądamy. Ale teraz no rzeczywiście już tak niekoniecznie jestem zbudowany tym, no bo różnie to rzeczywiście wyglądało, jeżeli chodzi o jego filmy. Niech się skupi na historii, bo jak złapią za wiele srok za ogon, to zepsuje obydwa. A co ci będę mówił? No, tak sobie wymyślił. Właśnie to samo pomyślałem. Uważaj, bo Coppola się już przejechał. Słuchajcie, no, jeżeli nie wiecie, to Francis Ford Coppola na swój film Megalopolis wydał no, dużo pieniądzów, bo 120 milionów i wyłożył to z własnej kasy. Czekajcie, a co było? A słyszałeś, że ma powstać kontynuacja Pasji? Tak, też słyszałem, że coś takiego ma się powstać. No zobaczymy. Będę wiedział coś więcej na ten temat, ale to wrzucę. W każdym razie 120 milionów na film dał, już film jest ukończony, zrobiony, no i teraz potrzebuje studia, które wyda na marketing, na reklamę około 100 milionów. No na razie nikt nie jest zainteresowany, bo film jest za bardzo odjechany, za bardzo zakręcony, jest za bardzo po prostu artystyczny, można tak powiedzieć, i różnie z tym może być. A propos Marksa, gdyby ktoś chciał nakręcić film o Groucho, to jak byś zareagował i jakiego aktora wziąłbyś do tej roli? Na pewno bym zareagował tak, że mu powiedziałbym, muszę obejrzeć tę produkcję, bo rzeczywiście super. Jakiego aktora? Wiesz co? Ciężko teraz sobie kogoś tak wyobrazić ad hoc do roli Groucha. No tak na dobrą sprawę to mógł być fizycznie, to mógł być każdy. No, co prawda Groucho Marx, jak pozostali bracia, był w miarę niski, no, ale wiadomo, że on był charakteryzowany konkretnie przez te namalowane wąsy i namalowane brwi, więc mogło być zabawnie. Ale ja na przykład, wspomniany był Garfield. Lubię Andrew Garfielda, według mnie jest dobrym aktorem, bo pamiętam jego filmy Tick, Tick, Boom, Boom. Było rzeczywiście dosyć ciekawie. No zobaczymy. Witam Cię teraz na YouTubie, Jacek. No jeżeli kontynuacja Pasji będzie pod egidą Gibsona, to nie wiem, zbyt realistyczna była, in my opinion. No zobaczymy. Aż nawet wiecie co, mamy czas? Mamy czas. Pewnie, że mamy czas. Już tutaj sobie sprawdzimy. Zaraz Wam pokażę, bo dziś tam pamiętam, że przemknęło mi przez Twittera czy przez coś, że Gibson będzie chciał robić Pasję, ale czy coś więcej jest na ten temat, no to ciężko powiedzieć. No nie, no mam w tym momencie włączone IMDb, tutaj jeszcze nie ma nic, że tak powiem, zrobionego, Boys of Summer i Boneyard i tyle. Tutaj nie ma rzeczywiście nowych produkcji jako aktor, ale chociaż czekajcie, sprawdzimy jako reżyser, może coś jako reżyser będzie. Jest, proszę bardzo, nawet 2 filmy od razu. Pasja 1, rozdział 1 i rozdział 2 od razu. Widzicie, jest w fazie preprodukcji, więc jak najbardziej Adalet miałaś rację. Kto się ma pojawić? No mają powrócić oczywiście Jim Caviezel, Francesco De Vito jako Piotr i Maja Morgenstern jako Maria. Maja Morgenstern. Czemu to brzmi znajomo? No ale nieważne. No zobaczymy, czyli od razu 2 filmy, słuchajcie, nawet już taką historię robią 2 filmy, bo potrzeba zrobić kasę. No rzeczywiście to jest niesmaczne. No nie wiem jak do tego podejść. Popatrzmy co tutaj. Dobra, teraz lecimy do kolejnego tematu, bo rzeczywiście jeszcze nam parę ich zostało. Panie i panowie, jest więzienie. Jest w końcu się rozwiązała sprawa. Więzienie za śmierć operatorki na planie filmu Rust, podaje nam Deadline. Hanna Gutierrez-Reed, zbrojmistrzyni na planie feralnego filmu Rust, usłyszała dziś wymiar kary w sprawie o śmierci operatorki Haliny Hutchins. Otrzymała maksymalny wymiar kary. W sądzie w Meksyku ogłoszono wymiar kary w sprawie Haliny Hutchins. Przepraszam bardzo.
operatorki, która zginęła na planie Rust. Do tragedii doszło w październiku 21. Grający główną rolę Alec Baldwin w trakcie próby śmiertelnej postrzelił operatorkę Halinę Hutchins. W wypadku ranny został także reżyser Joel Souza. Zbrojmistrzynią na planie była Hannah Gutierrez-Reed. Na początku marca ława przysięgłych uznała zbrojmistrzynię winną nieumyślnego spowodowania śmierci. Groziło jej za to maksymalnie 18 miesięcy pozbawienia wolności i taki właśnie wymiar kary usłyszała dziś Gutierrez-Reed. Obrona prosiła o wyrok w zawieszeniu oraz obowiązkową terapię. Sędzina nie dała się jednak przekonać. Ty sama zmieniłaś bezpieczną broń w broń śmiercionośną. Gdyby nie ty, pani Hutchinson wciąż by żyła, mąż miałby swoją partnerkę, a mały chłopiec matkę. No i kurde, w końcu rzeczywiście dobrze, że wiemy, co jest grane i nie ma, chociaż gdyby to pewnie był Alec Baldwin, to mogłoby mu ujść. Przed ogłoszeniem wyroku głos zabrała sama Gutierrez-Reed, która błagała, by nie zamykać jej w więzieniu. Ława przysięgłych uznała mnie częściowo winną tej straszliwej tragedii, ale to nie czyni ze mnie potwora, czyni mnie to człowiekiem. No, ja już wiele razy na ten temat mówiłem, powiem tylko po raz ostatni, po jaką cholerę, tak? Po jaką cholerę na planie filmowym znajduje się ostra amunicja? A nawet jeżeli masz, to masz ją oznaczoną, tak? To jest ostra amunicja, wielkie litery, cokolwiek, a tutaj masz ślepaki. No. Szkoda gadać. Jest to druga sprawa sądowa dotycząca tragedii na planie, która doczekała się finału w ubiegłym roku. David House, pierwszy asystent reżysera, poszedł na ugodę. Przyznał się do winy, za to otrzymał wyrok w zawieszeniu 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zgodził się też być świadkiem oskarżenia na procesie Gutierrez-Reed. No więc rzeczywiście dobrze się stało. Właśnie tu miałem pisać, po jaką cholerę. Wiesz co, powiem Ci tak, Jacek, z tego co pamiętam, to tam była taka sytuacja, że dzień wcześniej kręcono scenę strzelania na pustyni do ziemi czy coś i tam właśnie na to potrzeba była prawdziwa amunicja, ostra amunicja, tak? No ale to nie jest tak, że masz pudełko na zasadzie, wiesz, masz tutaj pudełko i dobra, losujemy, co wy... Aha, nie, to jest ostra, to inny ślepak. No nie, no to ma wszystko być zrobione ogarnięte. Pomyślcie sobie, że idziecie do pracy i cokolwiek robicie i nagle szef wam, Jacek, pomyśl na przykład tak, że idziesz do McDonalda i zamiast hamburgera dostajesz Big Maca, albo odwrotnie. To dopiero byłyby jaja. No ale, bo ostra amunicja jest tańsza. Możliwe, wiesz, wcale bym się nie zdziwił, tylko no popatrzmy, ile osób już przypłaciło to śmiercią. Wystarczy teraz wspomnieć, pokazałem tutaj, że mam kruka, tak, no Brandon Lee. Postrzelony rzeczywiście, bo komuś się pomyliły magazynki. To jest dopiero wieśniactwo, panie i panowie, no ale niestety zdarza się i tego musimy robić cokolwiek się tylko i wyłącznie da. I szczerze, dobrze, że ją wsadzili do tego pierdla, może to ją potworem nie czyni, ale nieodpowiedzialną na pewno osobę, na pewno roboty na planie nie dostanie. Żebyś się nie zdziwił, to jest Hollywood, stary. Tam rzeczywiście wszystko się może zdarzyć. Słuchajcie, pora teraz na shorty, ale nie będą to shorty filmiki, tylko będą to krótkie wiadomości, które mam dla was przygotowane. I o nich sobie troszeczkę pomówimy, więc panie i panowie, shorty, czas start. Trzeci sezon Euforii został opóźniony, ale HBO nadal zamierza ostatecznie stworzyć nowe odcinki. Zdjęcie miało się rozpocząć jakiś czas temu, ale aktorom powiedziano, by szukali innego zajęcia. Problemy? Chyba rzeczywiście tak. Adam Sandler rozpoczął pracę nad filmem Happy Gilmore 2. Produkcja powstanie dla Netflixa. Chyba fajnie, bo jedynka była całkiem zabawna. Szkoda tylko, że Carl Weathers nie powróci. No wiadomo, że niestety nie ma go. O Zaku Snyderze 6 części to już rzeczywiście dzisiaj mówiłem. Brad Dourif, panie i panowie, potwierdził przejście na emeryturę, ale nadal będzie pracował przy projektach związanych z Chuckiem. Dourif powiedział, że zakończył karierę aktorską, wrócił do serialu tylko ze względu na swoją córkę Fionę, ale jeśli chodzi o sprawy inne niż Chucky, uważa się za emeryta. Słuszna decyzja? Co myślicie? Jak to jest u was? Dajcie znać. O tym oczywiście już jak najbardziej o Oldboyu było, o Stevenie Spielbergu również. I proszę bardzo, mówiłem, że Niva Howell została mamą Clarka Kenta, czyli Martą. Proszę bardzo, tak wygląda aktorka. To jest jej zdjęcie. Słuchajcie, ja mam jej zdjęcia na Facebooku, a filmu nawet tego nie ma. Także rzeczywiście słabiutko, drogi Facebooku. Filmowia. Aktorska wersja filmu Wajana będzie miała premierę 10 lipca 2026. Bo się musi zgadać, włoska firma Mamona Casucci Szmal. Oczywiście, że tak. Nia da Costa wyreżyseruje drugi film w trylogii 28 lat później. O tym już wam oczywiście mówiłem.
I co tu jeszcze mamy dla Was? Oscary, ale to już jest z zeszłego tygodnia, więc tutaj już wszystko się pokazało. I tak to rzeczywiście wygląda. Wielu nadal nie rozumie, że tanie wcale nie znaczy, że lepsze. No, co ci tutaj będę mówił oczywiście. Tak to rzeczywiście się prezentuje, panie i panowie. Mam dla Was jeszcze... Kasper, dzięki za suba, dziękuję za to, że jesteś, za to, że pojawiłeś się w naszym gronie, bo to zawsze miło. Słuchajcie, mamy dla Was jeszcze Złowione w sieci. To jest w miarę nowy cykl, co prawda i tak nowy jak po jaką cholerę, ale tutaj Wam prezentuję filmiki, które gdzieś tam złapałem, złowiłem w sieci, nomen omen. Tym razem będzie to piosenka Cezika, a właściwie jego projekt, czyli Klejnuty, o Krzysiu, panie i panowie. Więc dajcie mi znać, co o tym mówicie. W opisie oczywiście zaraz po wysłuchaniu wrzucę link do tego materiału, możecie go sobie spokojnie po raz wtóry obejrzeć, po raz wtóry wysłuchać, a jeżeli go nie będzie, to tylko i wyłącznie może być dlatego, jeżeli materiału nie będzie, że YouTube gdzieś tam powiedzmy okazało się, że musiał usunąć. Więc panie i panowie, Cezik i Krzysiu, a właściwie Klejnuty i Krzysiu. Dobry wieczór Państwu! Krzysztof Ibisz! Teraz dowiecie się, jak oni grają i śpiewają. Powietrze zawrze jak po wybuchu wulkanu. Ta piosenka będzie ożywcza jak wiatr. Powiedz mi, jak mam żyć. Racjonalne żywienie, 5 posiłków dziennie. Chcę być młody tak jak ty. Uśmiech, moc, fitness, sport. Piękny dzień, piękna pogoda. Idealny dzień, żeby zacząć zmiany w swoim życiu. Pełna energia, skądś to trzeba wziąć. 10 razy w tygodniu, fitness, sport. Dla zdrowia i dobrego samopoczucia, żeby była moc. Nie ma żadnej ściemy. Nie. Nie proponuję życia jak modelki na liściu sałaty, tylko chleb, ser, Jajka, pomidory. Powiedz mi, jak mam żyć. racjonalne żywienie, 5 posiłków dziennie. Chcę być młody tak jak ty. Uśmiech, moc, fitness, sport. Jedzenie. A może trawka? Narkotyków nie biorę, nie brałem, jestem przeciwny. A chociaż piwko? Piweczko, brzuszek, nie. Ja lubię racjonalne żywienie. Powiedz mi, jak mam żyć. Racjonalne żywienie, 5 posiłków dziennie. Chcę być młody tak jak ty. Uśmiech, moc, fitness, sport. Tak. Ciekawość mnie zżera. Powiesz czy nie? Błagam cię. Ja, zupa. Brawo, brawo. Dzięki. To jest, panie i panowie, Złowione w sieci, czyli oczywiście Cezik, tym razem jego projekt. Tutaj wrzucam różnego rodzaju filmiki. Ostatnio oglądaliśmy Running Man bodajże, tak, Running Man był 2 tygodnie temu, był Predator The Musical. Wszystkie informacje na temat tychże materiałów zobaczycie w opisie dzisiejszego odcinka, więc możecie sobie kliknąć i wysłuchać i zobaczycie wtedy, jak to jest. No, różne czasami, słuchajcie, czasami powiedzmy gdzieś około godziny 2 w sobotę, kiedy już rzeczywiście mózg się wyłącza i nie mam naprawdę ochoty już nic tworzyć, robić, wtedy sobie odpalamy YouTube'a, oglądam rzeczy, no i czasami takie kwiatki mi platforma dostarcza i tak patrzy, mówi, no dobra, niech będzie. Słuchajcie, poczekajcie, aż wysłuchamy ballad Najmana, to dopiero będzie, albo może Magdę Gessler, to jest coś pięknego. Rzeczywiście to są takie smaczki, że ja nawet pewnie po 20 godzinach nagrywania materiałów bym ich nie wymyślił. Jutro mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda dooglądać ten Rebel Moon część 2, więc postaram się to zrobić i wrzucić jutro recenzję. W środę prawie kończymy cykl Dom figur woskowych, bo jeszcze zostały ciekawostki. Zobaczę, czy będą ciekawostki, bo to tak naprawdę to nie jest jedna seria, tylko są różne filmy, które tak jakoś się pojawiły. Wiem, że w tym momencie jeszcze była Amy Winehouse, czyli Back to Black, było oczywiście ta biografia, było rzeczywiście Abigail, kilka innych produkcji, no ale akurat ja zrobiłem recenzję filmu Niepokalana, czyli filmu, który dopiero za tydzień albo za 2 tygodnie będzie miał swoją premierę w Polsce, więc w tym momencie już to jest do zobaczenia i z tego, co patrzyłem, panie i panowie, a tutaj wszystko na to wskazuje, wiem, że premiera oczywiście Kubusia Puchatka 2 będzie dopiero w maju, ale widzę, że akurat ta recenzja bardzo ładnie się ogląda na kanale, więc najprawdopodobniej
w ciągu tygodnia, może 2 tygodni wrzucę tak zwany spoiler talk, czyli omówię dokładnie każdą scenę, umówmy się, tego filmu, po prostu rozłożę na czynniki pierwsze, zdradzę fabułę i tak dalej, bo widzę, że to samo było przy okazji pierwszej części, to samo było przy okazji Predatora Prey i kilku innych rzeczywiście produkcji. Widzę, że coś takiego lubicie. Klasyk czasy 2010-11, przypominam, tak, bo ten utwór Klejnoty Cezika ma już kilka ładnych lat, to jest wrzucone 12 lat temu, do dzisiaj to ma 13 milionów wyświetleń, no pewnie ja jestem sam odpowiedzialny za 1 milion wyświetleń tejże cudownej piosenki. No tutaj w tym cyklu właśnie złowione w sieci będą pojawiać się różne dziwne rzeczy, fajne, fajniejsze, zabawne, mam nadzieję, że zawsze takie, które sprawią, że chociażby w jakimś tam stopniu banan pojawi się na waszej twarzy, no na koniec tygodnia, wiadomo, trzeba przygotować się przed tym, co nas czeka od poniedziałku. A z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo, zaraz tutaj się pojawią inne filmiki, które tobie YouTube czy tam inne platformy zaproponują, a my na żywo widzimy się oczywiście, że tak, za tydzień, czasu polskiego 20:00. A teraz zmykajcie, oglądać Barcelona Real. Cześć panie i panowie.